Dzień dobry, z tej strony Filip Heiser. Jestem tutaj dlatego, żeby powiedzieć Wam, że zbudowałem dom. I nie mówię tego dlatego, żeby się chwalić, chociaż trochę na pewno też, dlatego że ten bloczek, który właśnie przytulam, to element Sperlitu, systemu 3E. Jest to innowacja na skalę światową, a najważniejsze jest to, że jest to polski wynalazek. I właśnie z tych klocków zbudowałem dom i jest to najmądrzejszy dom na świecie. I teraz najważniejsze, na koniec tego nie ocieplacie. Ta ściana jest gotowa sama w sobie. I teraz mój dom jest tak cudowny i tak mądry, że w lecie bez systemu klimatyzacji. Tam po prostu w środku jest chłodno. Natomiast zimą przy minimalnym grzaniu gorąco. Idealne? Dom przyszłości? Dokładnie tak. No to teraz zapytajmy Polaków, jak ich zdaniem powinien wyglądać taki dom przyszłości. Ciekawe, czy wpadną na to. A gdyby Pani miała sobie wyobrazić taki dom marzeń, to jaki by on był? Nieduży, Aha. cieplutki, Aha. żeby było zieleni dużo Tak. wokół. No bo pewnie ciepło, żeby było w środku, nie? No ciepło i najważniejsze rodzinnie. I rodzinnie. I żeby ciepło nie uciekało. Dlatego musi być rodzina przy sobie. Dokładnie tak, piękne. No i przede wszystkim jakiś dobrze izolowany, od tego się zaczyna. No. No jakoś ekonomicznie opalany, powiedzmy. Teraz Pani patrzy na to. Czy to jest dokładnie taki dom, o którym Pani marzy? O, proszę zobaczyć. Tak, to jest takiego. jest Dużo taki? szkła i dużo drewna. Dokładnie to. Proszę w środku zobaczyć. Dokładnie. Dokładnie to? Dokładnie tak. Duży. Ale wie Pani, że duży to trzeba nagrzać. Trzeba nagrzać. A to kosztuje, a teraz to ho, ho, ho. Dlatego trzeba trzymać, żeby nie uciekało. Ciepło, tak. No to trzeba jakieś futro stare wyciągnąć, albo dobre ściany ocieplane. No Właśnie nie ocieplane. Nie? Takie, żeby ciepłe same w sobie były. i nie ma takich. Nie ma takich? Nie ma takich. Zakład? O ile? No nie będziemy No przecież nie teraz będę się zdzierać z licytować. emerytki, no jak? No ja też tak myślę. I z czego by go Pani budowała? Z drzewa. Jak z drzewa? Nie, drzewem to możemy obłożyć. No ale coś to ciepło przecież musi trzymać. No wata. Żadna wata. Jaka, gdzie Pani watę będzie tam pchać? Po co Pani? Kuna, Pani wejdzie, zeżre tę watę. Cegły. Z cegły to się kościoły 500 lat temu budowało. Myślę, że chyba przejść na jakieś ekologiczne formy ogrzewania jakieś. Styropian? Kuna powie, nie, jeszcze mam styropian. Bez sensu. Z czego? Z cegły, Dlaczego z cegły? no bo ładna jest. No to na zewnątrz ładna. No to od środka z cegły, no. No. Fiankę? Kuna jeszcze ma deser na to. A czym najlepiej ocieplać? Nie wiem. No właśnie, i to jest najlepsza odpowiedź. Bo wie Pani co? W ogóle nie trzeba ocieplać. Polacy teraz nam wymyślali takie rzeczy. Na przykład? Proszę Pani, to ja z tego dom zbudowałem. Takie duże klocki. To jest z perlitu taki element, system 3E i to łączy się taki klocek z klockiem bez żadnego spoiwa. Jak klocki Lego. Jakbyśmy się we dwójkę dobrali, to byśmy 3 dni go ułożyli. Wyobraża sobie Pani? Nie. Po ułożeniu gotowa ściana. Bardzo dobra. Pierwsze No właśnie. Ja też jak mi to pokazuje, mówię niemożliwe, a jednak. Ekstra. No przecież mówię, że totalnie. Także jak się będzie Pani przymierzać, to wie, gdzie mnie Pani szukać. Na Okej. Mazurach. Piąteczka? Spełniajmy marzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Tak sobie myślę, że puentą tych wszystkich rozmów, które przed chwilą przeprowadziłem, jest to, że właściwie każdy napotkany przeze mnie człowiek marzy o domu, w takiej pięknej, trochę romantycznej wizji, ale z drugiej strony dlaczego nie? Przecież życie powinno być piękne, romantyczne i ciepłe. Dlatego chyba warto na to postawić, nawet nie chyba, tylko na pewno. I nie na to postawić, a z tym postawić dom przyszłości. Cześć!